Ten reportaż powstał dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Ostatnio do tego grona dołączyli Wojciech Buczyński, Joanna Przewłocka, Krystyna Zdziechowska i Paweł Semik. Wciąż wspierają mnie Magda i Marek z Torunia, Michał Kowalówka, Piotr Świderski, Johnny Jazz, Mirosław Rybałtowski, Barbara Pomorska, Katarzyna Mielec, Karolina Kalicińska-Mendyk, Agnieszka R. Jobda, Beata Chudek, Paweł Sałata, Wojtek Trzciński, Michał Słowik, Justyna Rochon, Klara Półmrok, Iza Brodnicka, Magda Górak, Anita Głowińska, Anna Godlewska, Katarzyna Sztoprutkowska, Daniela Olszowa, Agata Bonenberg, Gosia Drozd, Kornik BP, Tomasz Barczak, Katarzyna Szatyłowicz, Anula Dmytruszyńska, Magdalena Klemensowicz, Magda Czarkowska, Piotr Nagłowski, Anna Mrowiec, Wiesława Grecka, Marta Wieszczycka i Ewa Wdowiak. Wszystkim Wam dziękuję z całego serca. Za wsparcie merytoryczne dziękuję Joannie Klimowicz, dziennikarce roku według aktywistów ratujących ludzi na pograniczu polsko-białoruskim. Dziękuję również moim partnerom, którymi są Fundacja Wolno Nam i agencja Video Brothers. Będę wdzięczny za każdą subskrypcję, polubienie czy komentarz. إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عنه برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Każda śmierć na granicy polsko-białoruskiej ma swoją historię. Ma twarz, imię, nazwisko czy wiek. Śmierć pozostawia ból i cierpienie, z którymi trudno pogodzić się rodzinie zmarłego, a także tym, którzy mimo że go nie znali, nie są obojętni na zło. Ta śmierć ma twarz 21-letniego Musy z Sudanu. I to jest jego historia poskładana z różnych elementów, do których udało mi się dotrzeć. Sudan, z którego pochodził Musa, leży w północno-wschodniej Afryce. Od lat kraj jest targany zbrojnymi konfliktami. 2 lata temu w Sudanie doszło do ponownego zamachu stanu. Zlikwidowano rząd i wprowadzono stan wyjątkowy. Teraz sytuacja nieco się uspokoiła, choć w kraju panuje bieda. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże do wielu sudańskich prowincji. Zdaniem naszego rządu Sudan jest państwem zagrożonym terroryzmem. W Darfurze regularnie dochodzi do starć zbrojnych pomiędzy rebeliantami a siłami rządowymi. Występuje także poważne ryzyko porwań o charakterze kryminalnym i terrorystycznym. W takim kraju żył Sidik Musa Hamid Essa. Dokładnie tu na przedmieściach Chartumu, stolicy Sudanu. Tak z zewnątrz wygląda dom Musy. A tak ulica, przy której mieszkał wraz z matką, ojcem, babciami i rodzeństwem. Na tym zdjęciu widzimy Musę z siostrami, kuzynkami i dzieckiem jednej z nich. A tu pozuje z przyjaciółmi. Z kolei to jest ostatnie zdjęcie Musy z jego siostrą, która ma na imię Rivka. Zostało zrobione tuż przed podróżą siostry do Francji, gdzie mieszka do tej pory. To z nią Musa kontaktował się później, gdy sam wybrał się w drogę do Europy Zachodniej. Musa był bardzo przyjazny i lubiany przez wszystkich, opowiada o nim siostra. Zawsze chciał pomagać rodzinie. Dlatego Musa marzył o wyjeździe do Europy, gdzie mógłby pracować i za zaoszczędzone pieniądze wspierać swoją rodzinę. 11 września 2022 roku Musa pożegnał się z bliskimi. To jego ostatnie zdjęcie z matką.
Nie przypuszczał, że nigdy już jej nie zobaczy. Tego dnia Musa wyruszył w podróż do Europy Zachodniej. Przez Rosję, a potem Białoruś. Planował spotkać się z siostrą we Francji, ale pisał też do niej, że osiedli się w pierwszym bezpiecznym dla niego kraju, a za taki uważał też Polskę. Państwa Unii Europejskiej prawie wcale nie wydają wiz ludziom takim jak Musa. Obywatele Sudanu, Jemenu, Syrii czy Afganistanu nie mają możliwości swobodnego podróżowania po świecie, tak jak robią to Europejczycy. To wykorzystuje Rosja i Białoruś, obiecując mieszkańcom państw trzeciego świata łatwą, ale drogą podróż na zachód. Dopiero przy granicy z Polską uchodźcy i emigranci orientują się, że wpadli w pułapkę i ich los jest w pełni zależny od służb państw prowadzących ze sobą hybrydową wojnę. Przekonał się o tym też Musa, który w wiadomości głosowej opowiedział siostrze o tym, jak uciekał przed żołnierzami, jak białoruscy pogranicznicy go okradli, chociaż nigdy do końca nie był pewien, w czyich jest rękach. عارفة لقانا واحد كده عسكري وقمنا جرينا منه كنا شايلين معانا كوريك الكوريك ده شنو؟ المهم كنا ماشيين للحدود حتة تانية كده بعيدة شوية بعد شوية الكوريك ده من جدا جرينا منه المهم مشينا مسافة بعيدة شديد الكلب جابنا مسكونا دقونا كده وفكونا حسيت أنا ماشيين على السور أحاول. To była ostatnia wiadomość głosowa, którą Musa wysłał siostrze. Wcześniej mówił jej też o tym, jak Białorusini 5-krotnie przepychali go przez granicę, w tym raz na Litwę i 4 razy do Polski. Według siostry co najmniej raz polskie służby wypchnęły Musę na Białoruś. 3 października wraz z 3 towarzyszami, też z Sudanu, Musa był przepychany przez graniczną rzekę Świsłocz w okolicy wsi Ozierany Małe, niedaleko Krynek. Nie umiał pływać. Pod ciężarem mokrego plecaka stracił grunt pod nogami i utonął. Jego wychodzących z wody towarzyszy miał zobaczyć polski patrol, który nie był w stanie uratować Musy. Pogranicznicy nie zatrzymali jego kolegów. Po kilku godzinach kolejny patrol natknął się na Sudańczyków. Przestraszeni mężczyźni mówili o zmarłym Musie i prosili, by polska Straż Graniczna dotarła do jego ciała. Znowu zostali puszczeni wolno. Dopiero później kolejny patrol ich zatrzymał. Jednego z grupy osadzono w zamkniętym ośrodku dla cudzoziemców w Przemyślu, 2 innych wyrzucono na Białoruś. Od zaufanej osoby dostałem niepełny telefoniczny numer do jednego z nich, gdy jeszcze byli w Polsce. Niestety w żaden sposób nie udało mi się połączyć z towarzyszami zmarłego już Musy. Również 3 października polska Straż Graniczna poinformowała o zmarłym człowieku po stronie białoruskiej. Tego samego dnia Białorusini opublikowali nagranie z martwym czarnoskórym mężczyzną, leżącym tuż przy granicznym płocie. Myślałem, że to jest właśnie ciało Musy, ale tak nie było, o czym miałem przekonać się później. 15 października Karolina Mazurek, aktywistka wspierająca cudzoziemców, przekazała mi kontakt do Irakijczyka, osadzonego w zamkniętym ośrodku w Przemyślu. Razem z nim był towarzysz Musy. Sudańczyk wciąż szukał kogoś, kto dotarłby do ciała zmarłego. Dostałem lokalizację miejsca, w którym miał utonąć Musa. Następnego dnia powiadomiłem policję i ruszyła akcja poszukiwawcza. Policja z psem tropiącym, z dobrą chęcią przystąpiła do tych poszukiwań i jak teraz tutaj widzicie, być może w oddali wraz ze strażą pożarną próbują przeczesywać ten teren wokół Świsłoczy. Tutaj też 2 wozy straży pożarnej są. Poszukiwania trwają. Też jeden z moich kontaktów, osoba, z którą się kontaktowałem, twierdziła, że właśnie w tej okolicy czuć było niedawno smród, zapach rozkładającego się ciała. Ale czy uda się odnaleźć ciało Sudańczyka? Tego dnia nie udało się, mimo że akcja poszukiwawcza trwała wiele godzin.
Dopiero 9 dni później Straż Graniczna powiadomiła policję o odnalezieniu w rzece ciała. Jak się miało okazać, był to Musa. Wspólnie z innymi aktywistami byliśmy w kontakcie z rodziną zmarłego. Odezwał się też do mnie przedstawiciel mniejszości sudańskiej w Polsce. Sudan nie ma ambasady w naszym kraju. Dlatego w imieniu rodziny Musy dyplomaci sudańscy z Berlina kontaktowali się z polską prokuraturą. Biurokracja opóźniała termin pogrzebu. W tej uroczystości chciał wziąć udział ojciec Musy. Niestety nie dostał wizy. W końcu 5 grudnia na cmentarzu muzułmańskim w Bochonikach zorganizowano pogrzeb. Dzięki pomocy Katarzyny Mazurkiewicz-Bylok i Elizy Kowalczyk, moich przyjaciółek z Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego, przeprowadziliśmy transmisję wideo, dzięki której rodzina Musy, chociaż wirtualnie, ale była obecna na pogrzebie. Pomodlimy się salatul dżenazie namaz w intencji naszego zmarłego brata z Sudanu, Siddiqa, Allah yarhamu. الصلاة الجنازة أثابكم الله إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عنه برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. بريوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير له الملك وله الحمد يحيي ويميت وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم ثبت قلبه اللهم يا مقلب القلوب والأبصار على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده وأسروا قوله عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. وتعز من تشاء وتضل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. كرب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Chciał lepszego życia dla siebie, dla swojej rodziny. Wyrychtujemy ci, chłopaczku, trumnę, tak jak się patrzy, niewielką, a szczelną. Przez górskie łąki, przez lasy szumne, na barkach skrzynkę poniesiem śmiertelną. Jakże tu ziemi oddać młodziutkiego i bezbronnego tak, który zaufał. Odstąpim prędzej od dołu czarnego, nie oddamy go, niech nadal ufa. Ścigani płaczem i wronim krakaniem, struchłem, pobladli, pójdziem przed siebie. Ojciec zawróci i matka odstanie, obłędnym okiem tocząca po niebie. Dziękuję bardzo, przyjacielu, nasz drogi Darku. Jest to ogromny cios być tu, ale też być razem i myślę, że nas to też wzmacnia w tym, że nie poprzestaniemy, nie przestaniemy walczyć o tych ludzi i nie wiem, niech to będzie symbol też tego, że jesteśmy tutaj teraz razem i będziemy siebie w tym wszystkim wspierać. Wielkie, wielkie kondolencje dla rodziny. On ma na imię Siddiq Musa. Siddiq znaczy przyjaciel, a Musa oznacza z arabskiego Mojżesz. Musa albo Mosze, Musa oznacza z arabskiego Mojżesz. Zobaczcie, jaki jest splot wydarzeń. Choć wydarzeń odległych od siebie o kilka tysięcy lat. Kiedy to Mojżesz, wiedziony natchnieniem i słowem boskim, oczywiście umacniany przez Boga, doszedł do morza, morze się rozstąpiło. Dało szansę na znalezienie ziemi dobrej, przyjaznej, na uratowanie ludu. Przed czym i przed kim? Oczywiście przed przeklętym faraonem. Nie porównując sytuacji tej do tamtej z czasów zamierzchłych Mojżesza, ale i jego imiennik praktycznie tą samą drogę przeszedł. Wyobraźcie sobie Państwo, żeby przyjechać do Europy z Sudanu tak odległego, to być może do tej pory rodzina i będzie cierpiała przecież przez wiele lat, zapożyczona i w długach. To nie była łatwa podróż, nie było łatwy wyjazd. On na pewno się zapożyczył u swoich najbliższych. Z nadzieją taką, oszukany przez reżimy, jak najbardziej, oszukany przez państwa. Trafił na granicę i z taką różnicą, że ta rzeka się przed nim nie rozstąpiła. Ta rzeka wręcz go pochłonęła i utonął. Jedyne co, drodzy Państwo, możemy zrobić dla naszych braci, których pochłonęła polska ziemia tutaj, to godny szacunku pogrzeb na polskiej gościnnej ziemi, drodzy Państwo. My jesteśmy potomkami Tatarów. Jak widzicie, to są tam na górze, to są nasi przodkowie, którzy leżą sprzed 300 lat, a może i więcej, którzy ginęli w obronie tej ojczyzny. Ta ojczyzna Polska dała im ląd i schronienie i mam nadzieję, że będzie dawała każdemu bez różnicy. Nie będziemy się wgłębiać w politykę, wszyscy wiemy, o co chodzi. Nie będzie tutaj zróżnicowania na ten, kto jest lepszy, kto jest gorszy. Polska cały czas jest gościnna. Państwo wykonujecie bardzo wspaniałą, szlachetną pracę, którzy poświęcacie swoje środki, swoje zdrowie, narażacie też swoje życie po to, żeby nieść pomoc tym biednym ludziom. Niektórzy z tej pomocy skorzystali, niektórzy nie. Ci, którzy nie skorzystali, leżą tutaj. Ten sektor się coraz więcej powiększa. Myśleliśmy, że to będzie tylko ta pierwsza osoba, która utonęła. Utonęła tak jak ten nasz brat Musa Mojżesz, utonęła i ta osoba.
Ten sektor się coraz więcej powiększa. Jest ziemia dla wszystkich, ale to nie o to chodzi, drodzy bracia i siostry, szanowni państwo. Powinny być poczynione jakieś rozwiązania na szczeblu wyższym, żeby do nich dochodziło do tego sytuacji, że człowiek, który przyjechał z końca świata, zakończył swój żywot w Polsce. On nie myślał wcale o tej Polsce. On myślał, że to będzie taki przystanek w dotarciu do innego świata, w jego nadziei lepszego świata. Każdy z nas chce polepszenia tutaj sytuacji bytowej, finansowej i jemu nie było to dane. Ale to z punktu widzenia bracia i siostry islamskiego, jakby, to przykre będą słowa, ale takie są prawdziwe, to jest mało ważne. Bóg wziął go do siebie w tak młodym wieku, to znaczy, że przygotował mu przybytek lepszy. On wie dobrze, kiedy stworzył człowieka, już wtedy wyznaczył mu, ile będzie żył, kiedy umrze i z jakich dobrodziejstw będzie korzystał. Krótki był jego żywot, ale to nie znaczy, że jego żywot tutaj, wyczekując dnia sądu ostatecznego, będzie gorszy. Niech widzi swoje miejsce tutaj w raju, wyczekując dnia sądu, bo muzułmanie wierzą, że nastąpi dzień sądu. Nie chcieli tutaj zginąć na polskiej ziemi, a zginęli nie z własnej winy. Nie chcemy też obwiniać nikogo, czyja to była wina. Partycypujemy państwo żywo w pomaganiu fizycznym, a my tylko w tym, że dokonamy pochówku godnego dla naszych braci. Oby nie było już więcej takich pogrzebów. Zawdzięczamy muzułmanom też dużo. Jest mi po prostu wstyd. أنا شاكرة جدا لكل الحضور جزاهم الله عنا خير. Dziękujemy Państwu za tak liczne przybycie. To mówi oczywiście siostra zmarłego tutaj Siddyqa, siostra się nazywa Rifqa. Dziękuję Państwu serdecznie za tak liczne przybycie. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Do Boga należymy i do Niego powrócimy. Jeszcze raz żegnamy naszego brata, niech spoczywa w pokoju.